Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam, jak robi się zaprawę na mokro, czyli bez szlifowania ścian. Przygotowanie będzie od razu podmalowanie. Założymy, wygładzimy, więc zobaczcie, jak te ściany wyglądają. Teraz przed robotą, tak? Tutaj wiadomo, mamy wszystko zagruntowane. Mamy, strzelimy o tak, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Mamy ściany zagruntowane, oczywiście nie gruntem polskim, tylko gruntem angielskim, tak zwanym PVA. W Polsce to ja bym to nazwał Wicol. Tak samo pachnie, tak samo wygląda. Nieraz już na ten grunt angielski, że tak powiem, kleiłem meble. No a dzisiaj będziemy. Dobra, słuchajcie, idę mieszać zaprawę i zobaczymy. Później będę Wam pokazywał, jak nakładanie, jak to wygląda, nie? No zresztą zobaczycie, co ja Wam będę opowiadał. Także widzimy się za chwilę, nie? Słuchajcie, mamy rozmieszane. Tak wygląda multifinish angielski. Będziemy to robić i gładzić od razu na gotowo, że tak powiem. Pierwsza warstwa idzie standardowo do wyrównania, podrównania ściany troszeczkę, a dopiero później finiszową farbą, nie farbą, tylko finiszowym rzutem kładziemy już i przygotowujemy wszystko pod farbę. Tak? No dobra, to co? Ja biorę się za robotę, a my za chwilę się widzimy. Dobra kochani, jesteśmy tutaj. Zarzuciłem, troszeczkę masy mi zabrakło tam. Ale to jak będę gładził ściany, zobaczcie, tak to wygląda. Na razie jeszcze jest mokra ściana. Trzeba poczekać, aż ona troszeczkę zwiąże i będziemy ją dalej blichtą lizać, bo żeśmy ją podrównali troszeczkę, popodrzucali. Zobaczcie, jak to wygląda. No co, będzie ładnie. Teraz efektu jeszcze na razie nie widać, ale efekt będzie widoczny, jak zacznę lizać je już finiszowo po użyciu gąbki. Tutaj muszę pamiętać, że tu gniazdko jest, bo potrafimy, plastraże tak zwani z Anglii, potrafią zakleić, a później nie wiadomo, gdzie to jest, nie? Akurat troszkę mamy tej mazi. Damy tutaj. Zaraz ja tutaj wezmę je, przyliżę. I co? I tak to wygląda na chwilę obecną. Czekamy, aż to podeschnie troszkę. Tak. I będziemy się brać za kolejne lizanko. I dziurka zaklejona prawie. Także kolejne lizanko będzie za chwilę. Była pierwsza warstwa nałożona. Po nałożeniu, że tak powiem, blichtą zostało to podrównane. Po blichcie użyliśmy takiej łaty. Plastikowa akurat jest do podrównania, jeszcze góra, dół. Zresztą zobaczcie, tutaj widzicie, jeszcze takie są, ale jest za świeży. Musi troszeczkę podeschnąć, tak? Zobaczcie, tutaj jeszcze będzie trzeba, ta druga warstwa wszystko to wyrówna, nie? Druga warstwa wszystko to wyrówna. Misio przyszedł zobaczyć. Cześć Misiu, przywitaj się. Cześć. Siemanko. Misiu tu sprawdza, ze mną tutaj mi pomaga. No a my co? Widzimy się, jak już wyliżę, że tak powiem, drugi raz. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało, nie? Bo te wszystkie oryski, te wszystkie te farfosle to poznikają, nie? Bo to będzie drugi raz jechane, nie? No i wtedy bierzemy pędzelek, woda, jedziemy wszystkie rogi dookoła. Przed położeniem drugiej warstwy, narożniki tutaj, oczywiście farfosle wszystkie musimy pościągać. W razie, bo jak on przyłapie, że tak powiem, stwardnieje i później na mokro będziemy to robić, to wszystko, jak nam złapie, no to po prostu narobi nam rys, nie? Także wszystkie rogi, wszystkie tam przy suficie, wszystkie rogi jedziemy. Od podłogi tylko nie jedziemy, tak? Chociaż te większe możemy przelecieć pędzelkiem. Tutaj mamy akurat kable, no więc pamiętajcie o tym, że tutaj ja kable położyłem ze względu na to, że tu przyjdzie ogrzewanie podłogowe, więc te kable będą pod warstwą stropianu lub w warstwie stropianowej, nie? Bo grubość tam będzie 2,5 cm, więc ten kawałeczek po prostu się dotknie, się wytnie, ale jeszcze przychodzi tutaj listwa dilatacyjna, więc praktycznie tylko ten czarny kabelek będzie na rogu stropianu. On oczywiście będzie zaklejony jeszcze taśmą aluminiową, żeby nie promieniował. Kto wie, to dobrze, kto nie wie o promieniowaniu przewodów, to
niech sobie tam dogląda, doczyta, nie? Dobra, kończymy. Idę coś się napić, bo się spociłem cały, bo to powiem szczerze, trzeba w miarę szybko robić. I co? I widzimy się, jak będę lizał kolejny raz. Dobra, słuchajcie, już mamy ostatnie lizanko, że tak powiem, tak? O, już ona tak nie błyszczy, nie? Jo, także zobaczcie, jak to wygląda, nie? To pierwsza warstwa poszła, właśnie, i tutaj właśnie takie rzeczy wychodzą, nie? To są bąbelki powietrza, nie? Spod spodu wychodzą, ale spokojnie, nie martwimy się tym, czekamy, aż to zwiąże. Jak już nie będzie właśnie taka luźna ta masa, tak? Wtedy weźmiemy pędzelek, wszystkie te zacieki, takie ryski, pędzelkiem jedziemy, wszystko takie rzeczy. Tak jak mówiłem, przy suficie, to likwidujemy, tak? Pędzeleczkiem sobie, żeby tych farfosów takich nie było, tak? Jo. I tutaj akurat mam 2 rogi i przy suficie, tak? Także przelecę to pędzeleczkiem. Tak samo tutaj, te kółeczko tutaj od naszej zabaweczki kuchennej, tak? Z której jestem bardzo zadowolony. Rekuperator ścienny, tak? No i wszystkie tutaj to będzie trzeba pościągać, trzeba poczekać, aż to przyschnie. I co? I mieszać kolejną warstwę. Słuchajcie, przy zakładaniu takich właśnie tej gładzi, jej się nie przeciera już później do malowania. Zresztą sami zobaczycie, może będzie widać to na telefonie. Nie będzie jej do przecierania. Do przecierania jest tylko przy suficie, bo pędzelkiem później robimy takie mleczko, żeby łączenia właśnie pozalewać. Tutaj akurat nie będzie tego, ale żeby tych farfosów po prostu nie było. Więc tylko przy suficie jedziemy papierkiem ściernym, delikatnie i w każdym rogu. I ścianę malujemy, że tak powiem, pierwszą warstwą, taką gruntującą, bo ten tak zwany plaster angielski, on bardzo mocno pije. I nie można malować jego gęstą farbą. Trzeba najpierw pierwszy, że tak powiem, rzut pomalować go rzadką farbą, żeby on się napił, żeby wypił tą wodę z tej farby. I jak już to on wyschnie wtedy z tą farbą, no to już drugi raz normalnie można malować gęstą farbą. Pierwsza warstwa jakby, dlaczego nie może być gęstą farbą? Dlatego, że on tą farbę tak spije, że nie zdążycie jej rozprowadzić, to jest raz. A 2, może popękać ta farba, bo on po prostu będzie tak suchy, że on będzie potrzebował tej wody, żeby po prostu się zasklepić, krótko mówiąc, nie? Więc potrzebuje też wody. Malowanie gęstą farbą po prostu może spękać ta farba, to jest raz, a 2, nie rozprowadzicie jej, żeby była ładna strukturka, tylko po prostu zostanie baran, krótko mówiąc, tak? No chyba, że będziecie malować pistoletem, więc nigdy akurat plastra nie malowaliśmy pistoletem, więc gęstą farbą też przez pistolet nie pójdzie, nie? Więc też trzeba rozcieńczać. Więc pewnie pistoletem byłoby super, ale wałkiem nie malujcie. Malujcie tylko i wyłącznie rzadszą farbą, nie? No, także co? Widzimy się, jak będę zakładał drugą warstwę, nie? No i co? Już podeschło ładnie. Słuchajcie, mamy zwykły normalny pędzelek, tak? I moczymy zawsze w wodzie. Mamy takie wiaderko do czyszczenia sprzętów i jedziemy. Wszystkie różki, wszystkie jakieś takie, nie wiem, czy to będzie dobrze widać na tym, nie? Ale tutaj jedziemy. Widzicie? Wszystkie te tutaj jakieś farfosle czy coś, to wszystko pędzelkiem ściągamy. Tak? Malujemy. Pamiętajcie, nie żałujcie wody. Im więcej wody, tym lepiej. Jo. No i standardowo bierzemy, czyścimy, moczymy pędzelek i jedziemy dalej, nie? Wszystko to, co będzie na rogach, nie może być żadnych farfoclów, bo ściągniecie i narobicie sobie bałaganu, nie? O, widzicie? Te wszystkie jakieś takie ryski. Gdzie to jest? O, tu. Tak rozmazujemy. Nie bójcie się tego zrobić, bo i tak druga warstwa to wszystko zakryje. To jest jeszcze świeże, jest delikatnie tylko przyschnięte, tak? O, widzicie, jak tutaj jest ładnie i to wszystko będzie zagłaskane drugi raz, nie? O, widzicie? Tutaj tak samo przy tym,
Tutaj musi to być w miarę takie, bo tutaj przyjdzie jeszcze druga warstwa i to będzie wszystko wyrównane. Jo, jedziemy, moczymy. Ja. I będziemy się brać zaraz. Drugą warstwę będziemy jechać. Tutaj mamy dojechane. Tutaj przyjdzie beleczka. Gruba, taka prowizoryczna. Tak? O, widzicie? I to wszystko nam ładnie schodzi. Wszystkie jakieś takie farfocle, nie farfocle. Musimy to wszystko ściągnąć, rozmazać. Oczywiście, jeśli byłoby, że tak powiem, sufit nie do wymiany, tylko ten by zostawał i by był ćwierćwałek, no to ćwierćwałek byłby, do ćwierćwałka byśmy pewnie to plastrowali, że tak powiem, czyli gładzili. Tak, idziemy po szpacheleczkę, musimy to wszystko ściągnąć. O, widzicie? To wszystko można zniwelować właśnie takimi pędzelkami, pociągnąć, żeby tutaj nie było, że tak powiem, przy drugiej warstwie nie było prowadzenia. Tak? O, to wszystko zniknie. Zobaczcie, już ona prawie sucha. Znaczy sucha, jeszcze jest wilgotna, mokra, tak? Ale, że tak powiem, no jeszcze nie schnie. Jak będzie schła, to zmieni bardzo kolor, ale ja wam to wszystko pokażę. To co, ja biorę się, zrywam z okna te farfocle i co? I biorę, mieszam i nakładam drugą warstwę, nie? Także my się widzimy, jak już nałożę drugą warstwę i będę mówił dalej, co po kolei robię, nie? Słuchajcie, nie pokazałem wam, jak nakładam do drugą warstwę, bo troszeczkę za mało zamieszałem. No ale już jest położona druga warstwa i już jest przylizana. Jeszcze to jest wilgotne. Popatrzcie. Widzicie? Jo. I to jest jeszcze mokre. Wszystkie, że tak powiem, pod światełko. Widzicie? Już zostało zarzucone i pierwszy raz zostało ściągnięte. Łatą oczywiście wyrównane. Co nieco. Tutaj jeszcze jest świeżynka. Więc musiałem podokładać, więc sami widzicie, jak to wygląda na razie. Trzeba poczekać, aż troszeczkę przywiążę. Zacznie się to ładnie kleić do ściany. No właśnie tutaj na ten kawałek troszeczkę mi zabrakło, więc będziemy to za chwilę tam równać jeszcze, ale dajmy troszeczkę czasu, niech to troszeczkę zwiąże. Tak? Jak zwiąże, to wtedy będziemy jechać, będziemy to głaskać jeszcze, nie? Słuchajcie, oczywiście gniazdka zostawiamy, tak? Jak już zakończymy wszystko, nie wydubujemy teraz, jak to wszystko zakończymy i on ściemnieje, to wtedy sobie podchodzimy normalnie nożykiem lub młoteczkiem delikatnie i wszystko ładnie odpada, wszystko ładnie się wykrusza. Teraz tego nie robimy ze względu na to, że ta pierwsza warstwa też tam jest. Już ona zrobiła się taka grudkowata, więc jeśli zaczniemy to wyciągać, gdzieś w jakiś farfocle będzie blichtą, będziemy zaciągać, trafimy na jakiś kamyczek i rysa murowana. To co, odpoczywamy, bo się spociłem. Słuchajcie, ta praca niby jest łatwa, ale no co, trzeba pracować, nie? Ale człowiek nie jest jeszcze wprawiony, bo dawno tego nie robiłem, więc jeszcze raz musi człowiek sobie pomyśleć, co tu robić, jak robić. No ale cóż, myślę, że taka ściana jak na pierwszy dzień, myślę, że będzie ok. Jutro jedziemy z resztą kuchni, a tu oczywiście tą ścianę dzisiaj zakończę i zagruntuję tutaj resztę tych ścian, chociaż ta ściana była gruntowana. Tutaj narożniczek dzisiaj obsadziłem na takich końcówkach, tak? I to muszę wszystko tutaj zagruntować. Zobaczcie, tutaj kiedyś nam, może nie kiedyś, niedawno, zrobiliśmy szejka i wybuchło nam. O kurde, to było kupa śmiechu, nie? Była kupa śmiechu, ale już będzie to zdrapane, muszę to zdrapać wszystko i, że tak powiem, zagruntować to, żeby do jutra to wszystko wyschło, nie? Tutaj ten zlew, prowizoryczna taka kuchnia, bo tutaj sobie kawkę robię, jakąś tam miseczkę, coś tam. Muszę to wszystko dzisiaj stąd usunąć i będziemy jechać. Zresztą będziecie wszystko widzieć, bo na drugi dzień będę też nagrywał, nie? A dzisiaj wam tylko chcę ten filmik właśnie zrobić z tej jednej ściany, jak ona wygląda, nie? O, i później będziemy nagrywać, jak już tą kuchnię skończę i no zresztą będziecie widzieć wszystko, tak? No to co? Widzimy się za chwilę. Niech to sobie podsycha jeszcze.
podsycha. O, widzicie jaka świeżynka? Zobaczcie, bo ja patrzę normalnie nie kamerą, a paluszkami, nie? I to tak się właśnie sprawdza, wiecie? I to się sprawdza, jak już przestanie się kleić do palców, nie? No, to już będzie gites majonez. Zobaczmy tu. O, tu jeszcze świeżynka. A tu? O, tu już, panie, dobre. Dobra. Widzimy się już jak będę przygotowywał się do gąbkowania. Pokażę Wam gąbeczkę, po co to robię i dlaczego to się gąbkuje. Wszystko zobaczycie. Także za chwilę się widzimy, nie? Dobra, kochani, słuchajcie. Po drugim założeniu, po odczekaniu, tak? Było 2 razy gładzone. Tak? Widzicie, tutaj jeszcze takie dokładanki były, nie? Bo tutaj właśnie brakowało troszeczkę. Tak? Sami widzicie. O, takie, słuchajcie, 2 razy równanko. Tutaj zobaczcie, już, że tak powiem, przysycha, tak? Ale ta pod spodem warstwa, nie? Więc tutaj była jakaś góreczka, więc to zostało wszystko wyrównane. Słuchajcie, i teraz sprawdzamy. Jo, już można. Widzicie? Paluszki się nie odbijają. Tutaj się jeszcze odbijają. Tu już nie, tak? Więc delikatnie będziemy to, że tak powiem, gąbkować, ale zaczniemy od strony kuchni, bo tutaj jakby do tego miejsca zaczyna nam wiązać. Nie wiem, czy ściana po prostu była, o widzicie, miejscami jest tak, a tak, nie? Słuchajcie, gąbeczka, zwykła, normalna gąbka do fugowania. My będziemy nią, że tak powiem, gładzić ścianę. Teraz będziemy wyciągać tak zwane mleczko. Słuchajcie, zobaczcie, moczę, tak? No i jedźmy. Jedźmy tutaj normalnie, wszystko delikatnie robimy. Woda się leje, nie przeszkadza. Będziemy wyciągać mleczko. Widzicie? Już tutaj ładnie nam przysycha. Musimy wziąć to. O, i jeszcze raz jedziemy. Tak, śmiało. O. Dobra, nie ma co tu się bawić. Słuchajcie, zaraz zobaczymy, gdzie tutaj jest ten sprzęt, który nam pomaga. Tutaj jest, nie mam spryskiwaczki zwykłej, więc zrobimy taką spryskiwaczką normalnie pryskamy po ścianie, nie? I jak spryskamy całą ścianę, no pryskamy tylko tutaj, gdzie będziemy to gąbkować, tak? Czyli to, co nam przysycha już, nie? Nie boimy się wody. Im więcej wody, tym lepiej, bo musimy wydobyć z tego plastra, z tej gładzi, powiedzmy, tak? Musimy wydobyć mleczko. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało, jak będziemy ściągać. Zaraz Wam to pokażę wszystko. O, panie, ręka boli od takiego pompowania. Pamiętajcie o tym, że gdzie będziecie robić, żeby nie było prądu w gniazdkach, nie? To musicie pamiętać o tym. Chyba że po prostu gniazdka bardzo dobrze zakleicie, żeby nic się nie działo, nie? Żeby Was prąd nie kopnął, bo wiecie co? Dla prądu nie można oddać. To jest najgorsze, nie? Bo jakby było można oddać, to jeszcze pół biedy kopnie, no to człowiek by tam oddał kopa, zasadził w gniazdko i tyle by było. A tak nie da się, panie. Panie, nie da się. No i jakbyśmy fugowali, tak? Albo zmywali przynajmniej fugę. O, widzicie? Tu wszystko. O, zobaczcie, tu dziurka i będzie mleczko. To tym mleczkiem zagładzimy to. O, jo, delikatnie, tak żeby tylko ruszyć górnią warstwę. O, widzicie? Nie patrzcie w kamerę, ja nie patrzę w kamerę, bo patrzę, co tutaj się dzieje, żeby to zruszyć. O, widzicie? I pamiętajcie, po takim gąbkowaniu dobrze wymyć gąbkę, ale ja tego teraz robić nie będę. Wrzucę do wody i Wam pokażę, o co chodzi z tym mleczkiem. Jo, patrzcie. Tu mamy. Widzicie? I to mleczko. Chodzi nam o to mleczko. Bo to mleczko wszystkie nam nie do ciągnięcia zaklei. Tak? O.
to już jest, że tak powiem, nie gotowe, ale daliśmy mleczko i zostanie nam to ładnie tym mleczkiem wyprowadzić. O, widzicie? Wszystko ładnie znika. Nie? I to tak trzeba całą ścianę zrobić. Dobra, słuchajcie, ja potrzebuję szpachelki, bo jedną ręką wiecie, co można zrobić, nie? Także widzimy się, jak ja już przegąbkuję to i będziemy brać się już za finiszowe wyciskanie i, że tak powiem, gładzenie tego, żeby nie było trzeba szlifować, przecierać, żeby było to już gładkie i zrobimy tak gładkie, jak jest tamta szyba, nie? I mówię, będę dalej pokazywał, także widzimy się za chwilę, nie? Dobra, słuchajcie, przeleciałem gąbką już tę resztę ściany, tak? Już jest po zbieraniu tego, że tak powiem. Jeszcze tutaj delikatne jakieś tam są, ale tu już nie ma z czym się martwić. Teraz musimy czekać, aż on zacznie przyłapywać i wtedy będziemy wyciskać, widzicie? I wtedy będziemy wyciskać już, robić na szkło, tak? Czyli kolejny raz idzie blichta i teraz po gąbkowaniu 2 razy blichtą, czyli raz blichtą obledziemy dookoła, tak? Wszystko, całość, tak? I później znowu odczekujemy tam 5 do 10 minut i drugi raz walimy, nie? Także zobaczcie sobie, jak to wygląda już po tej wodzie, tak? To błyszczy się odbija, musiałem zapalić światełko. Widzicie, tu w kuchni już nie. I tutaj zaraz będziemy już wyciskać, że tak powiem, już na to, żeby było śliskie, jak ta szyba, nie? 2 razy. Pamiętajcie, że jak przesadzicie, to farba wam się z powrotem na wałek nawinie. Będzie tak to wyślizgane, bo można to tak wyślizgać, że będzie trzeba papierem ściernym później jeszcze raz jechać, żeby farba się tego trzymała, nie? To pamiętajcie o tym. Ja akurat ściągam 2 razy, może będzie 3. Dawno tego nie robiłem. 2-3 lata temu, może 4 lata temu robiłem ostatni raz, więc sami zobaczymy. Raz ściągnę, zobaczę, jak będzie, może 2-3 razy. Zresztą ile razy ściągnę, tyle wam powiem, tak? Także widzimy się za chwilę. Ja się biorę za ściąganie dalej. Dobra, kochani, po wodzie już mamy ściągnięte. Raz było. Tak, idziemy teraz, zobaczymy, jak to wygląda. To jest raz i za chwilę będzie, pokażcie. Już trzeba drugi raz ściągać. Tak, zobaczcie, tutaj już zaczyna schnąć, tak? Plamy, bo tutaj było cienko, jakaś, co było pod spodem, no jakaś góreczka było, więc tak właśnie zaczyna wysychać. I zobaczcie, tak to wygląda. Dobra, idziemy, bierzemy blichtę i zaczynamy ściągać. Wtedy zobaczymy, czy będziemy jeszcze raz jechać z tym wszystkim, nie? Także za chwilę się widzimy, nie? No, kochani, już znowu jesteśmy. To był 3. raz po wodzie zaciągania, ale to jeszcze to nie jest to. Już jest prawie gładziutkie, gładziutkie, ale tutaj jeszcze musimy poczekać, bo to musi się świecić. O, nie wiem, czy to będzie na kamerze pokazane. O, tak jak jest tu. To ma się świecić. Czyli odbijanie się od szyby. I taka gładź, słuchajcie, już będzie gotowa pod malowanie. Czyli nie będzie trzeba przecierać. Przecierać tylko będziemy przy suficie, bo zrobimy pędzelkiem, te wszystkie farfosle pościągamy. Pędzeleczkiem zrobimy, tak samo tu w rogu jednym i w rogu tamtym, nie? Narożniki zostaną obłamane. O, zobaczcie, jak ładnie odchodzi, bo już jest suche. Znaczy suche, jest jeszcze mokre, ale wilgotne, ale to już twardnieje. Widzicie, on na taki ciemny kolor się robi. Teraz, a później będzie coraz jaśniejszy. Jak będzie wysychał, to będzie się robił taki jaśniutki róż. Tak? Jo. I to już jest gładź, będzie bez szlifowania, nie? Dlaczego taka gładź u mnie w domu? Dlatego, że przede wszystkim bardzo jest trwała, bardzo twarda jest, tak? Że tak powiem, papierem ściernym można ją przecierać, się nie sypie, tak? Ale ja papierem ściernym nie będę jej przecierał, więc pójdzie tylko rzadka farba na pomalowanie i to wszystko. I będzie gotowy, nie? Także gładziutka ściana będzie, naprawdę, ale jak to mówią, nawet najlepiej położony plaster
niedobry malarz potrafi zepsuć, bo powiem wam tylko jedną rzecz. Jeśli ktoś by wam zrobił taką gładź na ścianie i będziecie mieć tą gładź jak szyba i pomalujecie, to uwierzcie mi, że na tym zostanie, że tak powiem, struktura wałka. Nieważne jaki by był. Czy malutki, czy nie malutki. Po prostu musi być dobry malarz, żeby to pomalował, ale już taka śliska i taka ładna ona po malowaniu nie będzie, tak? No, także tak to wygląda. Ja wam później będę pokazywał jeszcze, jak ona będzie schła, nie? I przede wszystkim, jeśli się to robi, czyli dzisiaj, jak ona już będzie tak się robiła, taka ciemna, no to ona, że tak jak to się mówi po fachowemu, ona będzie się grzała, tak? Czyli będzie normalnie tutaj w tym pokoju będzie paruwa. Dobrze, że mamy rekuperator. To go zamontujemy go, bo dzisiaj musiałem go zdemontować. I rekuperator włączymy na ustawienie na wyganianie wilgoci i będzie to wilgoć nam stąd wyganiał z tej ściany, nie? Bo tutaj poszło, tak szczerze powiem wam, 10, 20 litrów na tą ścianę, 20 litrów wody plus to, co było na gąbce, to, co było spryskiwane, no to powiedzmy 22-23 litry, tak? Plus minus oczywiście, bo ja i tak, że tak powiem, powyżej 10 litrów lałem na worek, a troszeczkę więcej jak worek robiłem. Więc no 20, no prawie 30 litrów, no zróbmy tak, że 25 to na pewno. Tutaj litrów poszło wody, nie na tą jedną ścianę, także no wilgoci będzie, ale jak na razie jeszcze nie widzę, żeby na oknach gdzieś się osiadała ta wilgoć. No, a jutro będzie ciąg dalszy, będziemy robić glefy, będziemy robić tutaj tą stronę, tak, o, już tutaj troszeczkę tego mleczka, co zostawało, uzupełniałem, że tak powiem, tam gdzie ma być więcej tego, tak, że po prostu nie marnować materiału, no to po prostu zamiast wyrzucać, no to no zużyłem tam, gdzie trzeba było podokładać, nie, jakieś tam większe dziury. I zobaczcie to, co się dzieje na podłodze i to wszystko skrobiemy, tak, po zakończeniu już głaskania skrobiemy, zamiatamy i gotowe, no i nie ma kurzawy. Kurzawa, tylko brud jest wtedy, kiedy przychodzi taki człowieczek jak ja i zaczyna coś takiego robić, a, że tak powiem, oczywiście ja fachowo tego nie robię, nie? Chociaż może jakby jakoś było zleconko czy coś, to czemu nie? Może bym dał radę zrobić, ale to pewnie w przyszłym roku, bo w tym roku mam dużo swojej pracy, no ale no będzie czysto, tak? Nie ma kurzawy na chacie, nie trzeba tego przycierać, żyrafy, takie inne cuda, niewidy, nie? Więc no, tak to wygląda. No co ja wam będę gadał? Dobra, ja muszę... Nie, jeszcze trzeba poczekać. Jeszcze trzeba poczekać. I będę już finiszowo jechał. I później wam pokażę, jak to już na finiszu będzie to wyglądało. Zrobię pędzelek po rogach, tak żebyście też zobaczyli, jak to wygląda po rogach. Tak, no i co? Także widzimy się za chwilę, nie? No kochani, słuchajcie, nie mogłem od razu nagrać, że tak powiem. Musiałem jechać do sklepu i właśnie ściemniało już, tak? Sami widzicie, nie? Tu już rekuperatorek zamontowany. Będzie podłączony za chwilę. Tak, zobaczcie, jak to wygląda przy suficie. Tak jak mówiłem, jest pędzelkiem i to delikatnie trzeba tylko papierkiem ściernym przelecieć. Tak samo w rogu, no ale cała ściana jest jak szkło, naprawdę, jak szkło. Jest elegancko, nie? Jest naprawdę elegancko, jest gładziutkie. I o, tak to wygląda. O, widzicie? Tu już gniazdeczka są delikatnie były wydziubane, jak czyściłem pod rekuperator, nie? Ja, zaraz go uruchamiamy. Niech rekuperator tutaj sobie chodzi. Na oknach delikatnie, tutaj w kuchni, na oknie się delikatnie rosa pokazała, ale naprawdę delikatnie. Nie widać jej przez kamerę, ale... No i co? Zostaje to do jutra, tak? Jutro w ciągu dnia wam pokażę, jak to będzie wyglądało, bo będziemy plastrować resztę kuchni. Tutaj będziemy to wszystko plastrować. Muszę teraz ten zlew stąd usunąć, że tak powiem, no i zagruntować te wszystkie ściany.
żeby to na jutro było przygotowane, nie? Jo, to co? Tyle w tym filmiku. Widzimy się na kolejnych odsłonach. Także pozdrawiam, cześć. Komentujcie oczywiście i suby, lajki, tak? Komentujcie, co myślicie o takiej gładzi właśnie, jak tutaj została zrobiona, nie? Także na razie, do zobaczenia, cześć.